Samochody to coś, co towarzyszy mi 24 godziny na dobę. Nie jest to odskocznia od codzienności, jest to już praktycznie moje znamie. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym wrócić do starej pracy za biurkiem 8 godzin dziennie. Póki starczy mi sił, motywacji i pieniędzy, chciałbym zostać jak najbliżej polskiej sceny tuningowej. Jazda z tuningowanym samochodem to coś więcej niż lans. To pewnego rodzaju wyrażanie siebie. Przekraczając pewien próg, pewien poziom swojego projektu, twój samochód staje się twoją wizytówką. To, czym staje się dobry projekt, to odbicie konsekwencji, ciężkiej pracy i wizji właściciela auta. I chyba to jest dla mnie najważniejsze. Moja historia generalnie nie jest romantycznie związana z mechaniką. Za pierwsze swoje zarobione pieniądze chciałem kupić wymarzonego roadstera, dwuosobowe cabrio, pięknie brzmiące, włoskie. I to był właśnie Fiat Barchetta, którego bardzo nieudolnie przerabiałem. Zapatrzony byłem w klimaty szybkich i wściekłych, neony pod samochodem, duże spoilery, źle brzmiące wydechy. Wyglądało przezabawnie, wręcz tragicznie, ale i tak to było moje auto pierwsze i naprawdę go kochałem i tak naprawdę od tego się zaczęło. Przełomowym projektem w mojej karierze na pewno było Polo, przy którym tak naprawdę zrozumiałem, na czym to wszystko polega. Natomiast takim prawdziwym projektem, przy którym spędziłem najwięcej pracy i które dało mi największą rozpoznawalność i tak zwany fame w internecie, było na pewno Audi A4 B8 i muszę przyznać, że naprawdę lubiłem ten samochód. Kupując Caymana spełniłem jedno ze swoich motoryzacyjnych marzeń. Miał to być samochód dający mi przepustkę do aut egzotycznych. Po pierwszej przejażdżce Caymanem byłem absolutnie zakochany w tym samochodzie. Po pierwsze świeża baza, niesamowicie brzmiąca płaska szóstka w układzie Boxer. Silnik centralny, niski środek ciężkości. To auto ma potencjał do bicia 911. Nie byłbym sobą, gdybym nie zastosował kilku kontrowersyjnych tematów w aucie. Tak jak zawieszenie pneumatyczne, które w Porsche brzmi dosyć wulgarnie, ponieważ auto jest stworzone stricte na tor. Jednak przy takim fajnym rozkładzie masy auta to zawieszenie nie przeszkadza, a wręcz według mnie pomaga. Mimo tego, że auto wygląda jak wygląda, nie służy tylko jako dekoracja salonu, nie oszczędzam go. Lubię robić projekty, które są kontrowersyjne, nad którymi ludzie mogą pomyśleć, wyżyć się hejtem, podyskutować. To chyba stało się taką moją wizytówką. W moich projektach lubię łączyć różne style, czasami race, czasami stance, jednak zawsze na pierwszym planie u mnie są duże felgi. Jestem chyba na tym punkcie zboczony. 981 ma ogromne nadkola porównywalne do 911 i wsadzenie 20 cali, nawet przy pneumatycznym zawieszeniu, pozostawiałby lukę wielkości 2 palców, przez którą bym pewnie nie mógł spać w nocy. Przy modyfikacjach Caymana zderzyłem się z zasadniczym problemem braku dostępności części do tego samochodu.
Wszystko trzeba było przemyśleć, bardzo dokładnie zaplanować, w wielu przypadkach wymodelować nowe elementy. Na pierwszy ogień w aucie oczywiście poszedł układ wydechowy, przez co na otwartych klapach jest naprawdę potężna awantura. Następnym elementem było obniżenie auta optycznie, ponieważ KMA ma budowę struktury łódki. Przedni i tylny zderzak jest o jakieś 3 cm wyżej niż progi. Chcieliśmy zniwelować tą różnicę, projektując dokładki. Stworzenie takiego pakietu aerodynamicznego wymagało dużo pracy, dużo cierpliwości, dużo planowania, a finalny efekt wygląda spójnie. Najważniejszym elementem mojego projektu są niewątpliwie felgi kute Vosen MX3. Parametry 21×9 oraz 21×11 cali. Model 981 z natury ma bardzo łagodne linie, dlatego żeby nadać agresji zastosowaliśmy system aero. Dokładki z karbonu otaczają cały samochód. Rozbudowany jest również tylny dyfuzor, a całości dopełnia lotka z GT4, tylko że wykonana w karbonie. Jest to model bazowy Caymana 981, więc jest to 2.7 Boxer. Z tym silnikiem absolutnie nic się nie da zrobić pod względem modyfikacji. Jedynie zostaje turbo albo kompresor, ale są to operacje zupełnie nieopłacalne i niepotrzebne. Natomiast całość modyfikacji w tym samochodzie do takiego momentu, jak jest teraz, trwało pół roku. Kilka lat temu zdecydowałem się połączyć pracę z pasją. Rzuciłem pracę w nudnej korporacji i przeniosłem się w branżę motoryzacyjną. Po prostu robię to, co lubię, staram się z tego czerpać jak największy fan i motywować się do dalszej pracy. Tuning w tych czasach idzie bardzo mocno do przodu. Jedyną barierą moich klientów są chęci oraz budżet. Natomiast kreatywnością i pomysłami zajmuję się ja. Z bliskimi bywało różnie. Wiadomo, że ta pasja, zajawka wymaga bardzo dużo poświęceń, czasu, pieniędzy, pracy, nerwów. Nie zawsze byłem dobrze rozumiany. Rodzina też się czasami krzywo na to patrzyła, ale konsekwentnie robiłem swoje. Obecnie czuję, że moja rodzina mnie wspiera. Widzą, że to, co robię, ma sens, że jest to dobre, ale najważniejsze, że najbliższa mi osoba wspiera mnie, dzieli moją pasję i bardzo mnie motywuje. Gdy planujesz rozpocząć budowę swojego samochodu, zastanawiasz się, jak to będzie odebrane przez znajomych, przez forumowiczów. Zazwyczaj popełniasz pierwszy kardynalny błąd. Nigdy nie należy przejmować się tym, co będą mówić inni. Iść swoją ścieżką, wyznaczyć sobie jasny plan, zaplanować budżet i tego się trzymać i na pewno odniesiesz sukces. Najważniejsze dla mnie jest to, że moja najbliższa osoba dzieli ze mną pasję i bardzo mnie mobilizuje. Mobilizuje. Dobra, no. Nie chce mi to przejść przez gardło, rozumiesz? Fajny. Mhm. To jest rozbijany w ogóle zderzak, bo przyjechałem w latarnię. Wszystko gra, nawet spoilery z porką.